Siemka, witam Was w kolejnym odcinku vlogów ze Stambułu. Dzisiaj mam Ci do pokazania bardzo ciekawe miejsca, które zdecydowanie są miejscami, które trzeba obejrzeć będąc w Stambule. Są to miejsca również oczywiście najbardziej turystyczne. Jak możecie zobaczyć za mną, jestem aktualnie na Sultan Ahmet, gdzie po jednej stronie jest Hagia Sofia, a po drugiej stronie jest błękitny meczet. Jak słyszycie, są to czynne meczety, to nie jest tylko muzeum. To jest Hagia Sofia, a naprzeciwko jest Blue Mosque. Niebieski meczet. Nawoływanie do modlitw odbywa się 5 razy dziennie, codziennie, więc weźcie to pod uwagę przyjeżdżając tu do Stambułu, ponieważ pierwsza modlitwa jest około godziny 4 nad ranem. Więc moją radą jest, żeby zabrać ze sobą zatyczki do uszu, ponieważ nawoływanie do modlitw słychać w całym Stambule. I trwa ono mniej więcej 10 minut. Słowa, jakie mniej więcej nawołują do modlitwy, to Allah Akbar, przyjdźcie i módlcie się za Allah Akbara. Widzicie, to jest takie stereo, raz z jednej strony, za chwilę z drugiej strony. Definitywnie nie ma synchronizacji między nimi. Ciekawe jest to, że Hagia Sofia została zbudowana w około 500 roku naszej ery, natomiast na meczet została przerobiona, zamieniona około roku 1500 po tureckim podboju Konstantynopola przez Mehmeta II, który zamienił kościół w meczet. Natomiast jeżeli chodzi o błękitny meczet, który widać za mną, został on wybudowany w 1616 roku na zlecenie Ahmeta I, który wówczas miał zaledwie 19 lat. Chciał, żeby wybudowany meczet był większy, piękniejszy, wspanialszy, potężniejszy niż Hagia Sofia, a legenda głosi, że chciał to zrobić dlatego, żeby odkupić sobie grzechy młodości, bo podobno niezłym był rozrabiakiem jako nastolatek. I tego to powstał błękitny meczet, obecnie jeden z najpiękniejszych meczetów na świecie. Idę właśnie w kierunku Hagia Sofia, żeby zobaczyć, jaka jest kolejka, ale już stąd widzę, że jest przeogromna. Ogólnie wchodzenie od razu po nabożeństwie jest najgorszą decyzją, ponieważ ludzie się ustawiają już wcześniej i stoją tutaj w tej kolejce, więc sprawdzę jak to wygląda najwyżej. Pokażę Wam przebitki z poprzedniego razu, kiedy tutaj byłam, no bo nie uśmiecha mi się stać tutaj przez 2 godziny, żeby wejść do meczetu. O kurczę, jaka kolejka, już przełączam aparat, Wam pokażę. Okej, słuchajcie, zaczyna się. Tutaj ci wszyscy ludzie postawieni. O, jest tam jeszcze jest w środku. Ta kolejka chyba jakoś zakręca, bo tutaj widzę, że też się ustawia w tą stronę. Zobaczcie to! Okej, ostatni ludzie są tam. Ta kolejka ciągnie się tutaj i w tamtą stronę. To wygląda jak jakieś zgrupowanie na apel, bo wszyscy stoją w takim półkolu. Wejdę do środka tego półkola i Wam pokażę, ile tutaj jest ludzi, więc myślę, że odpuszczę sobie. Okej, zobaczcie teraz to. Tutaj też ci wszyscy ludzie. Hit, a wejście jest dopiero tu. Odpuszczam, nie ma co.
chociaż z drugiej strony, jak ktoś jest tutaj jedyny raz, powiedzmy w życiu, no to myślę, że no te 2 godziny, żeby zobaczyć faktycznie ten, powiedzmy, no cud architektury, no to może i warto, ale naprawdę, ja już tutaj byłam z 2 razy, więc sobie to odpuszczę. Bo ta kolejka w ogóle się nie rusza, ludzie zaczynają wchodzić dopiero od godziny 14, czyli dopiero za jakieś 15 minut. No nie uśmiecham się tutaj stać, to na pewno. Tutaj jest pierwszy mężczyzna, który będzie wchodzić. Wcześniej, z tego co pamiętam, ta kolejka była tak mniej więcej rozłożona, no bo część ludzi szła do Błękitnego Meczetu. Teraz tutaj, natomiast ja przed chwilą przechodziłam koło Błękitnego Meczetu, to tam kolejki prawie w ogóle nie ma. Pewnie dlatego, że ludzie wiedzą, że tam po prostu jest jakiś remont i się nie ustawiają, a Hagia Sofia w środku naprawdę jest przepiękna, jest ogromna, jest pełna rzeźbień, jest pełna malunków, więc no pokażę Wam przebitki tutaj w tym materiale i mam nadzieję, że zrozumiecie, o co mi chodzi. Jest przepiękna. Zgadnijcie, jak ten budynek się nazywa. Podpowiem, że znajduje się on tuż obok meczetu. A tak wygląda wejście do Topkapi Muzeum, które również warto odwiedzić. Wejście tutaj po części jest darmowe, jeżeli chce się zobaczyć sam dziedziniec, to nie trzeba kupować żadnego bileciku. Natomiast, żeby wejść do środka, już trzeba uiścić opłatę. Ja pokażę Wam dzisiaj tylko ten dziedziniec. Jeżeli chcielibyście wejść do środka, to polecam kupić bilety tutaj, w tych automatach, ponieważ tam dalej będzie ogromna kolejka. Więc tak wygląda wejście do Topkapi Palace. A ja teraz kieruję się w stronę Grand Bazaru i pobliskich uliczek. Pokażę Wam fajne miejscówki tam i co polecam kupić. Może niekoniecznie tam, bo tam wszystko jest razy 2, ale wygląda to przepięknie, więc nawet jeżeli nie macie w planach kupowania żadnych pamiątek, no to odwiedzić tam te miejsce warto. Wiem, że w ostatnim filmiku obiecałam Wam, że będę miała mikrofon, natomiast ten mikrofon nie doszedł. Mam nadzieję, że dojdzie dzisiaj wieczorem bądź jutro, ale nie chciałam zwlekać z kolejnymi filmikami, więc stwierdziłam, że jak do tej pory dawałam radę, to myślę, że ten filmik również zrobię bez mikrofonu. A jeszcze chcę Ci w następnym filmiku pokazać azjatycką część Stambułu, więc wtedy już na pewno będę miała mikrofon i na pewno dźwięk będzie lepszy. Pójdę jeszcze raz zobaczyć, jak wygląda sytuacja z kolejką. Jeżeli zmniejszy się tak o połowę, no to będę czekała, żeby Wam pokazać, jak aktualnie wygląda Hagia Sofia, chociaż myślę, że jak tutaj stoi tyle set lat, no to zbyt dużo tam się nie zmieniło, kiedy tam byłam ostatnim razem. Nie no, ta kolejka jest w tym samym miejscu, w którym była. I zaczyna się tutaj, a ciągnie się tam dalej. Mówię Wam, ta kolejka naprawdę jest ogromna, więc weźcie to pod uwagę, planując swój dzień w Stambule, bo wiem, że nie każdy ma jakoś dużo czasu, bo przyjeżdża tutaj na przykład na 1 dzień, na 2 dni, 3 dni i jakby wszystko jest zaplanowane 100 godziny, więc weźcie pod uwagę to, że tutaj kolejka jest zawsze długa, ale teraz przynajmniej ta kolejka już się rusza, więc wchodzą ludzie do środka. Jak długo się czeka, to nie wiem. No ale podejrzewam, że kilkadziesiąt minut to na pewno. Chociaż może nie, może cofam to. Bo zobaczcie, jak ta kolejka dosyć szybko idzie.
Merhaba. Merhaba. Su lütfen, sıcak. Sıcak, evet. Teşekkürler. Evet. Stąd również odjeżdżają autobusy Hop and Go, więc jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć Stambuł w taki sposób, no to proszę bardzo. Ja jednak wolę używać komunikacji miejskiej i poruszać się we własnym zakresie. A propos komunikacji miejskiej, to działa ona tutaj bardzo dobrze i chyba najlepszy dojazd tutaj do tych miejsc to jest właśnie takim tramwajem, który podjeżdża bezpośrednio tutaj, a samochody nie mają tutaj wjazdu. Ostatnio oglądałam vloga Piotrka Pająka i on tutaj w Stambule był i mówił, że jest strasznie drogo, że kebaby kosztują 50 zł. Słuchajcie, ja tutaj mieszkam już tyle czasu i mam porównanie na przestrzeni tych 2 lat, jak zmieniły się ceny i powiem wam, że ja nie widziałam nigdy, żeby kebab kosztował 50 zł. Może dlatego, że nie chodzę do takich turystycznych restauracji, jak na przykład ten naprzeciwko Hagi Sofii. To jest oczywiste. Ceny faktycznie poszły w górę, ale nie aż tak bardzo. Natomiast lira strasznie spadła, więc summa summarum to nie jest aż tak bardzo odczuwalne dla nas, turystów. Natomiast osoby, które tutaj mieszkają, odczuwają to bardzo, bo ceny są wyższe, a oni oczywiście zarabiają tyle samo. Dla nich lira spadła, więc jest prawie niemożliwe, żeby wyjechać za granicę, bowiem ich waluta jest bardzo słaba. Ale dla nas, turystów, jest różnica, to fakt, ale nie aż taka, żeby płacić za kebaby 50 zł. Jestem właśnie w drodze do Grand Bazaru, na takiej głównej ulicy, która łączy ten Grand Bazar razem z Sultan Ahmed Park, na którym jest błękitny meczet i Hagia Sofia. Więc jest prosta droga, można się przejść, można również podjechać sobie tramwajem. Bilet można kupić przed wejściem i kosztuje on 15 lira. Ale jak się kupuje takie bileciki, to pokażę wam później. No i jesteśmy już w okolicach Grand Bazaru. Robi się tłoczno. Turcy zaczynają mnie zaczepiać, czego nie lubię. Mówić do mnie po rusku to chyba coś, co najbardziej mnie denerwuje. Kiedy podchodzą i zaczynają mówić do mnie w języku rosyjskim. Okej, pokażę wam, co widzę przed sobą. Wejście do Grand Bazar. Zwróćcie uwagę na to, w którym roku powstał ten budynek. 1461. Można tutaj kupić dosłownie wszystko. I ja nie mogę, zobaczcie to. Tutaj to można dosłownie wszystko kupić. Powiem wam szczerze, że to naprawdę wygląda jak oryginał. Hit. Okej, koniecznie trzeba kupić herbatę. To jest taka pyszna herbata. Moja ulubiona to jest Relax Tea. Polecam bardzo, bardzo. Herbaty tureckie są niesamowite. Natomiast tutaj na Grand Bazar ta cena będzie dużo, dużo wyższa. No zobaczcie, dziewczyny sobie stoją i sobie jedzą po prostu.
tureckie słodkości. Zanim się je kupi, to można poprosić, żeby się mogło je spróbować. Wtedy mamy taki darmowy tasting i później możemy podjąć decyzję. Trochę żałuję, że nie poczekałam na ten mikrofon, bo wiem, że teraz na pewno jest mnie słabo słychać. No ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I w następnym odcinku już naprawdę mam nadzieję, że będzie dobra jakość, bo kupiłam bardzo dobry mikrofon, który jest polecany przez vlogerów. No i mam nadzieję, że będzie git. Wow, ale przepiękne są te pierścionki. Ja tak uwielbiam biżuterię, po prostu mogła stać i patrzeć na to. Chociaż już ostatnio sobie kupiłam bransoletkę i pierścionek, więc myślę, że mi na razie starczy. Wystarczyło odejść do bocznej uliczki i jest tutaj klimat totalnie inny niż tam. Tutaj możemy kupić sobie skórzane kurtki, jakieś paski. Te kurtki również mogą być szyte na wymiar. I tutaj ta architektura jest już zupełnie inna niż tam. Wszyscy do mnie mówią po rusku. Wszyscy chcą mi coś sprzedać. Po prostu Turcy to mają zapisane w DNA handlowanie i próbę sprzedaży czy czegokolwiek. I widać, że ten budynek jest naprawdę stary, ale to jest super, super klimat. Weszliśmy teraz w kolejną uliczkę i tutaj już są antyki. Więc jak już mówiłam, tutaj jak po prostu w jakimś labiryncie. A może któraś z nich to lampa Alladyna? Jesteśmy w antykach, więc kto wie? Nie poszukuję dywanu, ale te są naprawdę przepiękne. Zagadał mnie tutaj pan. Nasılsın? Super. If you buy carpet, much better, but Yeah, today I'm not looking for carpet, but this so beautiful. Okay, görüşürüz. bye bye. Thank you. Görüşürüz. No więc jak widzicie, tutaj można kupić naprawdę wszystko, ale te dywany przepiękne. Yes. Hello. Excuse me. Hello, merhaba. Buyurun efendim. Yeah, çok iyi. Görüşürüz. Görüşürüz. No więc tak, wszyscy mnie tu zaczepiają, ale no dobra, niech mają. Tu jest pomieszanie wszystkiego naraz, po prostu od dywanów, po lampy, po talerze, po ceramikę, po jakieś okulary, torebki, buty, kurtki. Tu jest po prostu wszystko. Ale to jest też najbardziej turystyczne miejsce, więc miejcie na uwadze to, że tutaj ceny są dużo wyższe. Raczej bym radziła, żeby przyjść tutaj po prostu zobaczyć to miejsce, poczuć ten klimat, a shopping zrobić poza tym budynkiem, bo wystarczy pójść ulicę obok i ceny są połowę tańsze. Niesamowite, cały sklep tylko z szachami. Od takich maluszkich po większe. Robi wrażenie. A to ciekawe, czy handmade, czy made in China. Wiecie co, jestem totalnie wykończona tym miejscem. Jestem tutaj godzinę, a czuję się, jakbym wpadła w jakąś pętlę czasu i spędziła tutaj co najmniej 5 godzin. Jestem po prostu wykończona tym, że każdy do mnie próbuje coś mówić, że każdy coś do mnie chce, każdy do mnie coś woła, tak jak właśnie ten gość obok, no więc wychodzę stąd. Co wam chciałam pokazać, to wam pokazałam. Jeszcze jedno takie miejsce, którego w sumie nie mogę znaleźć, ale w tamtym miejscu robią sukienki na wymiar, dodają również kamienie szlachetne do tych sukienek, więc to wygląda przepięknie. No ale tutaj weszłam w jakiś labirynt i po prostu nie umiem się z tego wydostać, więc wam tego nie pokażę. Ale ogólnie zarys tego, jak wygląda Grand Bazar, myślę, że wam pokazałam. A teraz czas, żebym stąd wyszła.
bo dla mnie za dużo ludzi. Słuchajcie, jaka akcja, przyszedł do mnie jakiś facet podbiegł. Jagoda, Jagoda, obserwujecie na Instagramie. A słuchajcie, nie chcę się chwalić, ale to nie pierwszy raz, kiedy ktoś do mnie podszedł tutaj w Turcji, że mnie zna z Instagrama, że mnie śledzi, no więc bardzo miło. No w końcu świeże powietrze. Tak wyglądają obrzeża tego Grand Bazaru. To, że jest budynek, nie znaczy, że sprzedaż się kończy. Tutaj wszędzie dookoła jeszcze trwają biznesy, interesy. Więc tak, przyjeżdżając w to miejsce, no trzeba się liczyć z tym, że można stracić poczucie czasu. To na pewno. Kochani, to tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałam. W następnym odcinku zabiorę Was do azjatyckiej części Stambułu. Pokażę Wam, jak najlepiej podróżować po Stambule, jakie środki transportu wybierać. I widzimy się następnym razem. Dzięki za wszystkie lajki i komentarze. Cześć!